To jeden z najpiękniejszych metalowych krążków, które posiadam w kolekcji, jednocześnie przepełniony duchowością oraz głębią. A dzisiejszym albumem jest Anathema o jakże polskim tytule Alternative 4. Brytyjska Anathema po opublikowaniu krążka The Silent Enigma w 1995 roku zaczęła coraz bardziej łagodzić brzmienie, idąc w stronę muzyki prezentowanej przez Pink Floyd. Było to już zauważalne na płycie Eternity z 1996, a jeszcze bardziej uwydatniło się na albumie prezentowanym w dzisiejszym odcinku, czyli Alternative 4 z 1998. Przypomnijmy, Anathema zostaje założona w Liverpoolu w 1990 roku jako Pagan Angel i uchodzi za jeden z czołowych zespołów sceny doom gothic metalowej, która kierowała się w stronę mrocznych i atmosferycznych brzmień rocka. Na Alternative 4 zespół zepchnął agresję na dalszy plan, eksplorując melancholijne i nostalgiczne pokłady muzyki. Większość z utworów, czyli 6 z 10, skomponował basista i keyboardzista zespołu, czyli Duncan Peterson, i trzeba przyznać, że każdy z nich ma w sobie jakiś element wpadający w ucho, wręcz hiciarski, w eterycznym tego słowa znaczeniu. I rzeczywiście klawisze i fortepian budują atmosferę, na której zbudowany jest kręgosłup albumu. To wielowymiarowe pasaże, arpeggia oraz pejzaże. Na krążku panuje przygnębiający klimat, który wraz z warstwą liryczną uosabia smutek w jego najczystszej postaci. Jednocześnie, jak już wspomniałem, utwory prezentują się bardzo melodyjnie i harmonijnie i są jednymi z najbardziej przystępnych, jakie stworzył kiedykolwiek zespół. Idealnie je wyważono między swoistą zwiewnością a klaustrofobicznym lękiem i mrokiem. Gitary służą tu do budowania dynamiki i prawie całkowicie zrezygnowano z solówek. Powoduje to, że utwory są prowadzone do intensywnych kulminacji. Klawisze, skrzypce i gitary akustyczne wprowadzają nas w trans hipnotycznego przygnębienia. Sporo tu również kontrastów od spokojnego do dość żwawego grania. Wszystko to tworzy sieć emocji, a nawet sennego klimatu, gdzie rzeczywistość miesza się z iluzją. Na uwagę zasługuje również głęboki stonowany wokal Vincenta Cavana, który bardzo rozwinął się jako wokalista. Tutaj zaniechał całkowicie ostrych partii, skupiając się na śpiewie, a robi to wręcz fenomenalnie. Jako słuchacze niemal namacalnie czujemy ten ból i samotność obecną w tekstach, utracone życiowe szanse, ale również chęć konfrontacji z nimi i nadzieję na lepszą przyszłość. Zaś przyszły perkusista My Dying Bride, Sean Stills, nadaje kawałkom energii, by nie stały się one zbyt rozlazłe i monotonne. Produkcja płyty jest perfekcyjna, krystaliczna i czysta, właśnie taka, jak powinna brzmieć taka muzyka. Stawia ona przysłowiową kropkę nad i, odróżniając dzieło wybitne od arcydzieła. Bo ten krążek niewątpliwie jest arcydziełem gotycko-progresywnego rock metalu, a brzmienie podkreśla głębię kompozycji. Alternative 4 to brama, przez którą przeszła Anathema, porzucając swoje muzyczne ostrze. To oda do smutku, piękna, czarująca, doskonała. To posłuchajmy teraz fragmentów tego eterycznego albumu. Płyta rozpoczyna się minorowymi dźwiękami kawałka Shroud of Falls, do którego dołącza szepcząco mówiony wokal Vincenta. Mówi on o ulotności ludzkiego życia, następnie spokój przerywają ciężkie gitary, a kawałek przechodzi we Fragile Dreams, który opowiada o relacji między dwojgiem ludzi, która powinna opierać się na zaufaniu, a prowadzi do zranienia i zniszczenia delikatnych marzeń. Początkowa gitara akustyczna i wiolonczela zmieniają się w bardzo rytmiczny utwór z ciężkimi gitarami, ale z pewną dozą melancholii. Można powiedzieć, że ten utwór jest bardzo hiciarski. My fragile dreams would be broken for you. Następny kawałek Empty pokazuje skrajne odczucie pustki, gdzie obsesyjnie powracające przeszłe wydarzenia i zranienia prowadzą do autodestrukcji. Czuć w muzyce złość, bezsilność i cierpienie wyrażane mocnymi gitarami oraz perkusją, a zwątpienie okazywane jest smutnymi dźwiękami fortepianu. But to kill myself again. I'm so empty. Lost Control to pojedyncze dźwięki klawiszy spadające na nas niczym krople deszczu, do których dołącza dumowa gitara. Tekst przedstawia człowieka przytłoczonego cierpieniem, któremu życie wymyka się spod kontroli, a zakładane maski powodują poczucie zwątpienia. W utworze występuje piękne solo i ogólna atmosfera upadku. Wokal jest sennym odbiciem samotności, a nakładające się na siebie instrumenty w pewnym momencie powodują ściany dźwięku. Genialny utwór. Yes, I am falling. How much longer till I hit the ground? I can't tell you why I'm breaking down.
Na zakończenie proponuję Regret, który rozpoczyna się jakby wstającym porankiem. Cicha gitara akustyczna oraz ambientowe podkłady rozwijają się w światło dnia. Dochodzi perkusja i bas. To bardzo Pink Floydowy utwór pełen spokoju i wyciszenia z wpadającym w ucho refrenem. Utwór opisuje człowieka uwięzionego we wspomnieniach, który czuje się również sam w tłumie. To bardzo eklektyczny numer z chórami oraz homondami, które nadają mu charakteru. Echoes of silent cries. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Mimo depresji zawartej w muzyce i tekstach, cover jest wyjątkowo lekki. Widzimy na jasnym tle anioła, który w miejscu twarzy ma wklejone rzadkie zdjęcie Neila Armstronga z powierzchni Księżyca. Czy anioł razem z nimi był astronautą, a może towarzyszył na tym ciele niebieskim? Może i nam towarzyszy w kluczowych momentach życia. Na środku klasyczne logo zespołu, a pod nim tytuł albumu. Wkładka nie jest zbytnio przeładowana, wydrukowano na niej na kilku białych stronach teksty utworów. Na ostatniej widnieje skład nagrywający, producent, inżynier dźwięku. Widzimy fotodłoni na fortepianie, co od razu nasuwa na myśl skojarzenie, jaki główny instrument jest przewodnim na płycie. Wkładkę zamyka strona, na której widzimy czarno-białą fotografię podglądającego nas oka, a pod nim logo Peaceville. Na krążku CD umieszczono anioła z okładki, na tyle pudełka widzimy zniekształconą fotę zespołu zrobioną obiektywem tzw. rybie oko. Obok niej tytuł albumu, a pod spodem tytuły utworów, adres do Peaceville razem z logotypem, a całość wydrukowano na szarym tle. Alternative 4 to album dla tych, którzy czują potrzebę przebywania sami ze sobą i z onirycznym smutkiem płynącym z głośników, z żalem, pesymizmem, nostalgią, w której zatapiamy się na te kilkadziesiąt minut. To podróż do najbardziej ukrytych zakątków naszego ja. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!